I witamy tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Feniks, tym razem Krypto Poradnik. Ostatnio też ta audycja się nazywała Boba Loukasa, którą za chwilę przetłumaczymy, gdzie dodał tą audycję 2 dni temu, 2 kwietnia, więc już ma 32 000 wyświetleń, a pamiętajmy, że jego ostatni film, który też tutaj był tłumaczony, miał powyżej 60 000, także to nie jest taki kolo, który sobie wchodzi i gada, tak jak Bitcoin Feniks, nie. On tutaj naprawdę ma pojęcie, jeżeli chodzi o cykle Bitcoina. O nazwie teraz będzie ta audycja The Next 4-Year Cycle Started, czyli dokładnie to oznacza, że kolejny 4-letni cykl właśnie się zaczął. Ok, bez zbędnego tutaj porozumiewania się, ja wiem, że wszyscy się czujecie świetnie, więc nie muszę Was pozdrawiać. Lecimy z tematem. Hello everyone, this is Bob Loukas. It is April the 2nd in the morning here in New York. Witam Was gorąco, to jest Bob Loukas. Mamy 2 kwietnia, Nowy Jork. And I hope you're all doing really well. Mam nadzieję, że się czujecie świetnie. So, the Bitcoin 4-year cycle is in. The December lows right here mark the end of the prior 4-year cycle. Nowy cykl 4-letni Bitcoina właśnie się zaczął. To, co mieliśmy w grudniu, jest to najniższa cena Bitcoina w ostatnim cyklu. A cycle that went for 52 weeks lower in a bear market. Cykl, który poruszał się przez 52 tygodnie w bezsie And 153 weeks high i 153 tygodnie w Hossie. in the bull uptrend for a total of 205 weeks. Całość miała 205 tygodni. Just 3 weeks short of a full 4 years. 3 tygodnie krócej niż całe 4 lata, czyli 4 lata nie były, ale 3 tygodnie krócej. This video is an update to the 4-year cycle video I published on YouTube around January 15th. Ta audycja jest kontynuacją audycji, którą wydałem około 15 stycznia. A video that was recorded originally back in late December. Video, które było nagrane wcześniej, już w grudniu. Right when we were looking at this decline here in early to mid-December. I was about a week or two short from this final capitulation here. I think Dokładnie nagrywałem go właśnie za 2 tygodnie wcześniej. the video was posted on one of these declines here right Przed najniższą ceną Bitcoina. at the beginning of December. But this December low here on December 10th, or at least the week of December 10th, now marks what I believe with, and nothing's ever certain in trading and investing, but with a very, very high degree of certainty, or at least Tydzień 10 grudnia uważam z bardzo dużą prawdopodobnością za najniższą cenę w poprzednim cyklu. of confidence that the 4-year cycle low has ended. That 4-year cycle low comes at a perfect time in the 4-year timing band at 205 weeks. No i tutaj się wszystko zgadza, jeżeli chodzi o statystyki. Kończy się w pełni w 205 tygodni. And really does not leave any further interpretation for a low to come in the future to make or complete the 4-year cycle. I nie zostawia za dużo możliwości, żeby w przyszłości jeszcze wrócić niżej, do jeszcze niższej ceny Bitcoina. If you had watched that video back in January, I did talk about the possibility that the February low, the 60-day cycle low that was due, could exceed on the downside the December low. Jeżeli oglądałeś 15 stycznia około tą audycję, to właśnie mówiłem wtedy, że prawdopodobnie w lutym może będziemy atakować jeszcze niższą cenę Bitcoina, ale się nie stało tak. And then that would stretch down to become the 4-year cycle low. But that hasn't happened. Instead, what we're seeing here is a whole lot of strength into this new 4-year cycle. And Za to widzimy bardzo dużą moc, która tutaj nabiera pędu do kolejnego cyklu, który właśnie się utworzył.
Move now, just today, above the prior to 60-day cycle highs. So this move today here on April the 2nd. I utworzył się tutaj na tych 60-dniowych cyklach, o których też on mówił ostatnio w odcinku, że mamy 60-dniowe i weszliśmy górą po tym 60-dniowym małym cyklu. No i to też jest potwierdzenie tego. Is essentially for me confirmation that this December low does mark the 4-year cycle low. We've got too much separation in terms of price, but more importantly, too much separation in terms of time here for this move to be anything other than the beginning phase of a new 4-year cycle. Mamy za duże odstępy czasowe i za duża ta cena jest, żeby po prostu mówić o czymś innym, jak o zaczęciu nowego cyklu. For all you investors and hodlers out there, really the 4-year cycle is all for you and about you. And back in January, I made it very clear, and in videos since, that you don't want to be looking and waiting for further lows. We are deep. W ostatnim odcinku 15 stycznia mówiłem też, że no, idealnie by było, żeby po prostu już tutaj niżej nie spadać. Deep enough, and we're deep enough in this bear market in terms of price at an 85% decline from the high, and also in terms of time. Pod względem ceny 85% było tutaj spadkowej. As we already approached the 4-year cycle time frame for the next low. This here was the opportunity to start accumulating, and as I said many times, to make sure that you have a fully loaded position, a position that you're comfortable with, a position that you can take higher. And I właśnie ten okres był takim potwierdzeniem też, że to była najlepsza pozycja wejścia w ten market przy takich właśnie cenach Bitcoina. not risk essentially your livelihood and your family's livelihood, but enough of a position that would make the difference in the long run. Now, I żeby od razu wszystkiego nie kupować, to żeby mieć taką pozycję wystarczającą, żeby mieć wystarczająco bitcoinów do kolejnego bullrunu. it is absolutely way early at this point. It is not too late to be invested or fully invested if you did not get and heed that warning and get your allocation. Nie jest jeszcze za późno, żeby zainwestować przy takich cenach w bitcoina. Correctly. It's only Bitcoin at the moment is only $1,000 essentially off, well maybe $2,000 off the lows here. Bitcoin w tym momencie jest tylko $2,000 więcej od najniższej ceny. Not even $2,000 off the lows. In the grand scheme of things, this is going to be kind of a rounding error to some extent, and it is not too late. At the same time, you don't need to panic, right? There's I nie musimy panikować. probably going to be now a period of consolidation from this move, and Prawdopodobnie będziemy mieć teraz konsolidację, a sideways continuation of a sideways move, ruch boczny, similar to what we saw when the last 4-year cycle ended. So let's podobnie jak mieliśmy w ostatnim 4-letnim cyklu w 2015 roku. go back now 4 years, almost exactly 4 years right here, and pretty similar time frames. In fact, if you look at the end Nawet bardzo podobna strefa czasowa. Widzimy tutaj, że tu jest styczeń, my mieliśmy grudzień, of the last 4-year cycle, coming off a 58-week bear market decline, you see this massive drop on good volume into January, as opposed to the recent low, which was December. And then you had a nice bardzo podobny wolumen, jeżeli chodzi o podobną wartość. sort of move higher, but then kind of a partial retest. It really wasn't a retest on the absolute capitulation price points there, but a retest at least to the closing point of the candles here. Czyli zobaczcie, mamy podobnie tutaj widzimy, zaraz powiem to, co on powie, ale zobaczcie, mamy bardzo podobny czas. Mamy teraz styczeń w 2015, tu mamy grudzień. Jeżeli nawet sobie przesuniemy miesiąc wcześniej, bo tu się skończyło we wrześniu, kolejny start, no to
jeżeli miesiąc do tyłu sobie przesuniemy, to byśmy mieli w sierpniu już mieć tutaj odbicie od tego ruchu bocznego i wyjścia w górę. And then a nice rally higher. And this is kind of where we are right here. I think if you can relate the same, Prawdopodobnie jesteśmy właśnie teraz tutaj. you can overlay, this is a similar type of move here where I think the market has a recognition. There was also Mi się wydawało, że tutaj, ale on mówi, że tutaj. Prawdopodobnie jesteśmy tutaj. higher high that was kind of put in here the last time. And this is kind of recognition that the 4-year, if we were tracking the 4-year cycle low back then in real time, this development is similar to what we're seeing now, where it kind of confirms a higher high. No i to jest bardzo podobna sytuacja do tego, co mamy teraz właśnie na wykresie, czy potwierdzenie właśnie tego higher highs po raz pierwszy, Structure in the market. czyli wyższych gór. Now, similar though to today, I don't think we're going to escape at least without something similar to this. Ale prawdopodobnie też jeszcze będą nas czekały spadki. Będziemy mieć podobną sytuację do tego. This here, scared the hell out of a lot of people back then. Ta sytuacja wystraszyła bardzo dużo inwestorów wtedy. It came down from, it doesn't look like much here because we're dealing with small numbers essentially, but from a percentage standpoint, from 317 all the way down. Nie wygląda to na za dużo, ale tak naprawdę straciliśmy z $300 do Down to a low of 198. 195, This decline here back in July czyli 1/3, ponad 1/3 ceny. of 2015 was almost 40% down to the bottom, 40% ceny. which is obviously more than significant. This would have whipped many of the new bulls out of position. It would have whipped many of the people buying late. And it wasn't late, of course, in the grand scheme of things, but buying here after sort of a 40 or 50% move. These people here a lot of people here leveraged a little too much or bought an over position thinking that it's going to continue rapidly. I załatwiłoby to takich nowych inwestorów, którzy by już tutaj weszli i kupili na przykład na tej świeczce tutaj i zaraz strata 40%, mówią nie, to nie dla mnie. Dlatego nowych inwestorów albo tych inwestorów, którzy są bardzo odważni na BitMEXie czy na Bitfineksie, gdzie duże dźwignie wypalają, no i wtedy jeżeli 40% leci Bitcoin, no to wiadomo, że longi są pokończone. Higher. And then probably gave up a lot of that, puked a lot of this out right here before it then rallied and never looked back. Zanim ta cena wystrzeliła i nigdy nie wróciła do tego samego poziomu. Now, if we go back to the current period here, this is probably something similar. A lot of people Jeżeli powrócimy do tego, co tutaj teraz mamy, bardzo tutaj podobnie się dzieje na wykresie. probably buying a lot of extra Bitcoin right now, thinking that we are going to see something phenomenal. Bardzo dużo ludzi teraz kupuje bitcoiny, bo już myślą, że wydarzy się coś fenomenalnego. Like this occur. And hey, Coś takiego. I never want to rule any possibility out in trading and investing, but I feel very, very strongly that this is not going to happen. Nigdy nie mówię nie, jeżeli chodzi o inwestycje. Wszystko może się zdarzyć, pamiętajcie o tym, ale to jest bardzo mało prawdopodobne, że będziemy mieć taki zarys na wykresie w tym momencie. Not going to see anything like this. And people who are buying with this type of view or scenario in mind are going to leverage up a little too much. They're going to buy way too much. They're probably going to either borrow, maybe even use a credit card, for example, but essentially buy Bitcoin with funds they can't afford to lose. I to jest bardzo ważne, co on tutaj zauważał. To jest, można powiedzieć, też psychologia człowieka, że prawdopodobnie ludzie teraz są na takim wypale, można powiedzieć, że wierzą, że wyskoczy ten Bitcoin w bardzo krótkim czasie i albo grają na drugich dźwigniach, na wysokich dźwigniach, razy 100 można powiedzieć, razy 50, bo są przekonani, że idą do 6,5 tysiąca, 8 tysięcy dolarów, albo grają za pożyczone pieniądze, za kartę kredytową, gdzie wierzą, że zaraz oddadzą te pieniądze i mogą się tutaj troszeczkę zdziwić, mówi właśnie ten inwestor. And then what might happen instead, or what's more likely to happen at least, I co jest bardziej prawdopodobnego,
is that we get a lot of chopping. We even may get some more higher prices, but we may even get something like this, okay? Prawdopodobnie jeszcze wyżej wejdziemy, niżej i spadniemy do $3500. Możliwe. To jest tylko jedna z wersji. And this would come down into the next cycle low, the 60-day cycle low. I to dojdzie do kolejnego 60-dniowego cyklu najniższej ceny właśnie w tym cyklu. And then that type of move would punish anybody that's over leveraged right here in the short term. I ten ruch wykończy wszystkich, którzy mają za duże dźwignie na pozycji. So the point of this is that if you're investing for the long term, if you have that 4-year cycle play in mind, then don't overdo it right here. The type of potential. I ci ludzie, którzy mają myślenie teraz tego 4-letniego cyklu, nie kupujcie w tym momencie. To jest tylko jego opinia. And reward that we have ahead of us for the people who are patient over the next 3 to 4 years is so great that you don't need to be leveraging or risking too much capital right here that's going to throw you off position if we do get a nasty shakeout. Jeżeli wierzysz w cykle, to dźwignia na tej pozycji teraz to jest bardzo nieciekawym rozwiązaniem, bo możesz stracić tę pozycję. And if you look at the 4-year cycle low here, this was nasty, but this to me was perfectly expected. I certainly was sure. Jeżeli spojrzysz, jak to tutaj się zakończyła ta najniższa cena Bitcoina, to było naprawdę straszne, jeżeli chodzi o poruszenie, mocne uderzenie, mocny spadek Bitcoina, ale było to oczekiwane. The entire way. But we haven't since then had a nasty shakeout. So the last shakeout we had was 5 months ago. Ale od tego czasu nie mieliśmy jeszcze jednego mocnego zrzutu albo spadku Bitcoina, gdzie powinniśmy już go mieć, bo już 5 miesięcy minęło. Bitcoin and actually almost any asset class, if you look at gold as well, how it trades, it does like to inflict a maximum amount of pain on traders and investors. Bitcoin lubi zadawać ból swoim inwestorom, takimi właśnie kosmicznymi ruchami. And I don't see how we get above this eventually, above this $6,000 resistance area. I nie wiem, jak możemy dojść do tej 6000 bariery ceny Bitcoina, czyli 6000. Without a major shakeout at some point. I'm not Bez jakiegoś ogromnego spadku w kolejnych tygodniach saying it's coming lub w najbliższym czasie. this week or next month. It may not come until August. I mówi o tym, że to może być ten tydzień, za tydzień, to może być przyszły miesiąc, albo nawet do sierpnia. Okay, we have to get through a number of these 60-day cycles still. But Musimy mieć tutaj kolejne cykle 60-dniowe w tym momencie. I'm pretty confident in saying that at some point, and let's just draw out a few of these here. So we have a 60-day cycle, April. We're looking at another one, say, in June. On teraz rozrysowuje te cykle 60-dniowe, żeby po prostu tutaj zbadać jeszcze dokładniej, co tutaj może się wydarzyć. Okay, we may not get a shakeout here until August. So let's just draw in something like this. Bear with me 1 second here. Drawing in the highs and the lows, of course. Zarysowuje właśnie te najniższe ceny w tym 60-dniowym cyklu All just i najwyższe ceny. hypotheticals here. Te strzałki właśnie. I teraz rozrysowuje bieg. Right, all looks great until we get shakeout. So let's try and clean this up just a little bit here. All right, but the point is not for neatness. The point is to say that at some point, maybe even as late as, let's just say August, we get a 60-day shakeout here. We get this really horrific, $1,500, $2,000 decline even, and that's perfectly normal. I nawet możemy zobaczyć spadki do 1200 albo do $2000 tutaj w kolejnych tych miesiącach, aż do
sierpień, czyli to dobrze, co mówiłem, bo wrzesień mieliśmy w poprzednim cyklu, ale miesiąc byliśmy do przodu, to jeżeli odejmiemy miesiąc, wrzesień minus 1, to jest sierpień. In many regards, in any market, whether it's a bull or bear market, but even in a bull market, you do get these nasty shakeouts before an asset begins to make another leg higher. So if it wants to break out above this $6,000 range, it's probably going to shake out all these people that are just getting far too excited about. Żeby przebić się przez tą linię $6,000, no to musimy najpierw troszeczkę tutaj tych ludzi za tą łódź Bitcoina wyrzucić. I wyrzucimy je właśnie tylko dlatego, że są za bardzo podekscytowani w tym momencie, że już jesteśmy w kroku to the moon, można powiedzieć, do $100,000 lub więcej. Także najpierw musimy troszeczkę jeszcze tych ludzi doprowadzić do wyjścia, bo po prostu będą mieli weak hands, no i nie dadzą rady i dopiero masywny spadek i dopiero wtedy odbicie. The possibility ahead, buying way too much than they can handle, and then what ends up happening is that not only do they sell and capitulate on this fear and believe it's going to go down and break below the December lows. Po prostu kupią za dużo i nie to, że tylko sprzedadzą tutaj na tej najniższej cenie Bitcoina, wtedy, które się uformuje w sierpniu, but they end up losing on the extra leverage, and they end up losing their strong hand position, that position in Bitcoin that they never was going to give up or didn't want to give up because of the panic and the fear and the amount of losses they're inflicting. So you end up in a situation where not only are you kind of out of Bitcoin or have a very light load because of this type of sell-off, but you end up losing overall on the market. And then something like this in a new 4-year cycle, if it was to occur, is more likely to be a V-shaped recovery. No i właśnie mówię o tych ludziach, którzy nie poradzą sobie tutaj, jeżeli chodzi o psychologię w tym właśnie momencie i to jest normalna rzecz, że tak się dzieje w cyklach Bitcoina, że mamy V-shape, można powiedzieć, czyli literkę V. Price. So we would get Jeżeli chodzi o cenę. shakeout, but then we would get an almost immediate bounce back to the point where it started breaking down from. I od razu odreagowanie. Pamiętajcie, jak mówiłem wam, że to będzie 3 do 5 dni, gdzie będziemy tutaj ewentualnie nawet, można powiedzieć, dzień i odreagowanie już 20%, gdzie ludzie będą kupować, więc bardzo mały będzie tutaj czas na kupno w tej najniższej cenie Bitcoina. To begin. I będzie odreagowania do podobnej ceny, zanim ten spadek się zrobił, czyli do około nawet $6,000. Testing that zone before maybe wanting to come back out and then begin a more sustained bull market trend. I dopiero wtedy testowanie powyżej granicy $6,000, konsolidacja i spokojne rośnięcie ceny. Now that the accumulation phase is over. I also want to point out that from a short-term standpoint and a trading standpoint, I'm able to flip between viewpoints on a daily chart rapidly. So jeżeli chodzi o krótką strefę czasową, jestem w stanie tutaj na krótkiej strefie czasowej też stwierdzić, co tutaj się wydarzy. I'm not going to give you, and I will refuse to give you day-to-day views on where I think the market's going to go because, again, you know, I can be short one day and can be long the next day. So it's pointless in doing that. So ale nie powiem wam tego, bo to jest po prostu bez sensu, żebym wam to mówił, bo ja będę cały czas tutaj na tym markecie i będę wiedział, kiedy co i jak. A jeżeli coś się zmienia, to wtedy mogę wam dać od razu znać, a tak nie za bardzo. take a lot of these short-term lines and squiggles I'm drawing with that perspective in mind. These are guides. Pamiętaj, że to, co rozrysowałem, to są tylko przykłady. To nie jest, że tak się zdarzy. I like to focus on time. I am a time specialist more than anything else with the study of cycles. And the lines I'm drawing here are simply more for guiding purposes. I te linie, które tutaj pokazuję, to tylko przykłady, jak może ta cena się kształtować. I oczywiście wszystko to biorę pod uwagę, te moje 60-dniowe cykle. And nothing else. So, you know, I don't have a crystal ball here. I like Nie mam magicznej kuli. to work with the time frame more than anything else. So we could also see, you know, a more immediate move lower back here, kind of get below here, and then sort of chop sideways a little more,
and then come back into this point. Możemy mieć też zarys taki, że troszeczkę niżej zaczniemy, taki bardziej ruch boczny od tego, co się dzieje, dopiero potem wyższą cenę. I think overall, what I want you to take away from with this analysis is that I now firmly believe, basically a 98% belief, right? Because it's never 100%. Co chcę wam powiedzieć przez to, że rysuję tę linię ciutkę wyżej niż to się zdarzyło wcześniej z ceną Bitcoina, to że w 98% jestem przekonany, że mieliśmy najniższą cenę w grudniu ubiegłego roku. Once you go absolute and stick to an absolute statement, you're going to be screwed essentially from a trading standpoint. You'll never be able to get away from that view and that bias, and you'll be trapped regardless of what price tells you. But I have a kind of a 98% confidence level now that the December cycle low is in, and that we are... Nigdy nie mówię 100%, bo jeżeli się kiedykolwiek pomylisz, no to nie zaciekawie już ktoś będzie ciebie słuchał, jak powiedziałeś raz 100% i się pomyliłeś. Dlatego zostawiam sobie 2% na to, że mogę się pomylić. Now into a couple of daily cycles, 60-day cycles into the 4-year cycle. We are 3 or 4 months into the 4-year cycle, and the 4-year cycle, if we look at the prior 2 cycles as our guide, I'm going to try and zoom out a little bit here, I believe will run for approximately 150 weeks. Teraz rozrysuje nam kolejny cykl, gdzie prawdopodobnie to będzie 150 tygodni. The prior 2 cycles ran for 153 weeks in the bull trend, and the one before that, zooming down, was 142 weeks. Aha, czyli poprzednie miały 142 tygodnie. Chodzi o tą wzrostową najpierw formację, nie bez. Czyli wzrostowa formacja wcześniejsza była 153, jeszcze wcześniejsza 142 tygodnie, a Tom mówił, że chyba 150. So again, just a guide, just an estimate for planning purposes, but looking at around 150 weeks to around the October 2021 time period. Czyli prawdopodobnie będziemy wzrastać do października 2021 roku. It's a lot of time, right? And Ponad 1000 dni. a lot of room to move. So Bardzo dużo czasu i dużo miejsca na ruchy. as an investor and a hodler, put that into perspective. How this market squiggles and wiggles and oscillates here over the next coming 3 or 4 months is irrelevant to you as a long-term inwestor. Cokolwiek się wydarzy teraz, musisz po prostu wyjść z tej perspektywy tygodni czy dni. Musisz spojrzeć właśnie takim 4-letnim cyklem, że to, co się teraz dzieje na markecie, tak naprawdę nie ma wielkiego znaczenia, bo i tak za rok, 2, 3 nie będziemy pamiętać o tych cenach. If you continuously are waking up in the morning and checking price, but you call yourself a long-term hodler or investor, then you're doing yourself a disservice by allowing... Dobrze powiedział. Jeżeli codziennie sprawdzasz telefon, wchodzisz i sprawdzasz codziennie, co się dzieje, na przykład zainwestowałeś długoterminowo w Bitcoina, tak? I codziennie sprawdzasz, ale nazywasz siebie długodystansowym hodlerem, no to coś jest nie tak. Oszukujesz samego siebie. allowing price fluctuations in the short term to influence how you invest in the long term. Cena, która teraz się wydarzy na markecie, nie powinna mieć w ogóle żadnego znaczenia, jeżeli chodzi o to, co się wydarzy w dłuższej perspektywie. Very important concept. Please try and really appreciate that statement and understand your time frame and be happy to be in that time frame from an investing standpoint and ignore what happens. Just as you should have ignored this $2,000 decline, you're going to ignore to a large extent, even though you're going to be happier, of course, but you're going to ignore the $1,000 or $2,000 move higher. I powinieneś zignorować to, że byliśmy już w najniższej cenie Bitcoina, to, że weszliśmy wyżej o 1000, 2000, to nie ma znaczenia. Because your prize is up here. Ponieważ twoja cena jest tutaj, na samej górze. Your prize is a couple of years away and it is up here. 2 lata i jest w okolicach 150-200 tysięcy dolarów. Okay. Tego nie pomalujesz.
to jest amelinium. Designed not designed to get everybody really pumped up, but that's really the prize. That's what you're in this for. This is the 4-year cycle horizon that we're looking at. So, again, let's see if we can kind of give you. I'll give you an outlook to what I see potentially happening here over the next. I teraz zarysowuję taki długoterminowy plan, można powiedzieć, czy jak to ewentualnie mogłoby się rozegrać w kolejnym 4-letnim cyklu. Few months, and then maybe let's just stretch it out to the 4-year cycle top. First thing I believe is that this $6,000 or $5,800 to $6,000 level on Bitcoin is going to act as some significant resistance. Po pierwsze, myślę, że $6,000, które tutaj jest na wykresie, który zeszliśmy z ceny w listopadzie ubiegłego roku, będzie to major resistance, czyli poprzeczka mocna do przejścia, czyli pierwsza taka linia ataku. It provided significant support on the way down in the bear market. There was repeated attempts to break below that. To był bardzo długi support, jeżeli chodzi o cenę najniższego w tym cyklu, w tym okresie ceny Bitcoina i widzimy, że kilka razy testowaliśmy właśnie tą granicę, no i teraz może się podobnie wydarzyć pewnie. Zobaczymy, co powie. Everybody thought that was going to hold and the market was going to go up. Wszyscy myśleli, że ta cena naprawdę się utrzyma i market dopiero wtedy wystrzeli i nie będzie już niższych cen. I did not, and I don't Ja tak nie myślałem. want to get into necessarily why at this point, but I nie chcę o tym teraz rozmawiać, bo to nie jest meritum sprawy. from a descending triangle standpoint, I think the breakdown here was obvious, but at the same time, there's going to be a lot of resistance at this point when it comes back up to test that area. I don't know when it comes to test that area. That's the key or the problem right now. I don't know exactly when we test that point. Będziemy testować ten punkt $6,000, ale dokładnie nie wiem kiedy. Nie jestem w stanie określić czasowo z precyzją dokładnie, kiedy to się stanie. But I think it will happen sooner than later. Ale wydaje mi się, że to się stanie szybciej niż później. We could even get that in the next week. We could even get that over the next few days. We don't know, but let's just say for argument's sake, we get up here and we test. Nawet możemy dostać się tam w przyszłym tygodniu. Nikt tego nie wie. Ale sprawdźmy, co by się wydarzyło, byśmy doszli do tego wyniku w przyszłym tygodniu. That will just be the first test. I think at some To by był dopiero pierwszy test. point, and I'm just going to draw this in again loosely, right? At some point, maybe around the August time frame, we get down, and I don't think we get anywhere near necessarily the December lows. We probably get closer to the February lows. I prawdopodobnie już nie zejdziemy do tej najniższej ceny Bitcoina, która była tutaj ustalona, ale prawdopodobnie zejdziemy do tej ceny $3,500 około, która była ustalona w lutym. Okay, around about 3,400. $3,300-$3,400. Again, arbitrary numbers I'm throwing out. It's more about time. So I think we get down here and we scare the hell out of the longs. They get worried that it's been kind of 7-8 months since the low. It's taken too long. Fajnie tutaj mówię o psychologii człowieka. Dużo idzie się nauczyć. I wtedy, zobaczcie, będziemy tutaj schodzić tą ceną i wtedy ci, którzy pomyśleli bullshit, czyli ci, którzy myślą, że cena podskoczy, albo ci, którzy są na longach, w końcu zaczną się wkurzać. No, już jest tyle miesięcy od tego, że mieliśmy już iść w górę. Nic tutaj się nie dzieje. Zaczną narzekać. It's now reversed lower. Jeszcze idziemy niżej. They start to panic. They're Zaczyna się panika. too leveraged, and of course, they bail out. Talked about that 5 minutes ago. No i wtedy niestety uciekają z marketu. Mówiłem o tym 5 minut temu, mówi. Move on here. Then I think we come up and we kind of start testing this area a few times. Now, I prawdopodobnie będziemy testować parę razy jeszcze właśnie $6,000. I don't know if we can get above that period, about that 6,000 point in 2019. I've got to be honest with you. We've got to be patient here. It takes time to build a solid foundation and a solid base in any new 4-year cycle. But at some point, we probably do get above this. Nie jestem przekonany, czy do końca roku przebijemy to $6,000 nawet. Możemy tutaj się poruszać przez dłuższy część. Pamiętajmy, że to jest 4 lata cyklu, także może nawet do końca roku możemy nie przebić. Możemy testować, ale nie przebić. $6,000
level. And once we get above that, we may drop quickly back down. I nawet jeżeli wyjdziemy troszeczkę wyżej, może się tak zdarzyć, że powrócimy do tej ceny sprzed przecięcia $6,000. But then we get it back above, and then that same level begins to act as support. I wtedy w końcu zacznie te $6,000 działać jako support, czyli ta belka, na której się unosimy w końcu, a nie próbujemy się jej złapać. Okay, and then we can begin to find an area that has less weight and less friction, and we will then begin to accumulate or to begin to rally higher with a little more intensity and velocity. I dopiero wtedy nabierzemy pędu, można powiedzieć, punktu odbicia się, czy lekkości w dążeniu do jeszcze wyższych cen Bitcoina, bo będzie nam dużo łatwiej po tej przekroczeniu tej bariery i saporcie na $6,000. Okay, so when does the rally in the next 4-year cycle really take hold? And what you notice here is that most of the gains in the 4-year cycle occur right near the end, and it occurs quickly and rapidly. And kiedy będą największe profity w kolejnej Hossie, czyli w tym punkcie, czyli dokładnie w tym, którym się zarysujemy, bo wiemy, że najczęściej największą moc dostaje Bitcoin w ostatnich częściach tego uptrendu, co tutaj jest zarysowane, czyli tej Hossy w tym 4-letnim cyklu. Very few people take full advantage of it, and it's just too difficult to do. I jest bardzo mało osób, które biorą z tego szansę. Go back to the original 4-year cycle. This is the breakout point right here in January of 2013. Zobaczmy, jak to się kształtowało jeszcze parę lat temu na jednej wcześniejszej bańce, czy 4-letnim cyklu, gdzie około 11 lutego mieliśmy pierwsze przebicie. The major top occurs in November of 2013. 11 months. 11 miesięcy od tego punktu do tego punktu. From exceeding the prior high and then rallying. Wyjście poza ostatnią, najniższą cenę, czyli można powiedzieć jakby couple handle by się tutaj ukształtował praktycznie. In this case from 13 or even like sort of $20 or $30 here to 1,100. Z $20 do 1,100. That's the gain of the cycle in 11 months. To jest po prostu zarobek w 11 miesięcy. Then if you look at the prior cycle and you look at the 1100 top from the first 4-year cycle and you draw across, here's the breakout point. The breakout. I to jest właśnie ten breakout point, czyli bierzemy sobie najwyższą cenę z ostatniej Hossy czy 4-letniego cyklu, robimy poziomą linię i tu mamy kolejny breakout. Point occurs in April of 2017. Think about that. Kwiecień 2017 zaczęliśmy ten najwyższy rally. April 2017 to December. Now you're talking about only 6 months. Teraz mówimy tylko o 6 miesiącach, nie 11, jak było poprzednio. Or 7 months. Albo 7. To the next high. So from the April highs of around 1,300 to 20,000, pretty much the entire gain. This is where new all-time highs come in, right? So for approximately almost 4 years, we don't have any new all-time highs. Czyli zobaczcie, przez prawie 4 lata nie mamy żadnego nowego all-time high. Dopiero gdy poruszamy się ciutkę wyżej od ostatniej najwyższej ceny, dopiero zaczyna się rally, gdzie można zrobić największe pieniądze w krótszym czasie. No nie takim krótkim, ale 4 lata. Nie widzieliśmy przebicia tego all-time high poprzedniego, dopiero po 4 latach. And then we see a sort of 15x move occur in 7 or 8 months. No i potem 15 razy jeszcze wyżej urosło na Bitcoinie. Or 10 months, I'm sorry, I keep confusing myself there, but you get the point. Point is that most of the gains, the really big speculative gains occur only once price hits a new all-time high again. Czyli, co on tutaj chce powiedzieć? To, co powiedzieliśmy przed chwilą, że dopiero największa paraboliczna
linia w tym cyklu, największe wzrosty pojawiają się dopiero wtedy, kiedy przeskoczymy all time high. Kiedy przeskoczymy all time high? Około $20,000, które mieliśmy w grudniu 2017 roku. So what happens in the meantime is you get this accumulation phase and awareness phase, institutional phase. Czyli mamy po prostu accumulation, czyli kumulację, potem mamy awareness, czyli już ludzie się dowiadują o tym, potem instytucje, gdzie wchodzą jeszcze na wyższym potwierdzeniu, no i dopiero mamy wyższa. And it's only the retail phase right at the end where most of the, let's just call it dumb money and the retail money, and no offense to anybody listening. No i tu właśnie się pojawia to pojęcie dump money, retail money, czyli retail money, dump money, gdzie już powinno się tutaj naprawdę rzucać, ale tutaj najbardziej wchodzą klienci, którzy usłyszeli gdzieś już, że Kowalski kupił Bitcoina. A co to jest? A może zrobię swój research? A może się zapożyczę? A może wezmę? A może taksówkarz mi o tym powiedział? To jest właśnie ten okres, gdzie mam nadzieję, że jeżeli na początku oczywiście to jeszcze fajnie, ale w samej końcówce no to już nie jest za ciekawie. Many of you probably got in at some point right here, the last cycle. Okay, that's when it gets really heated. But we're in this early accumulation phase, not even really the awareness phase at this point. Smart money accumulation. This is where we want to be, and this is why it doesn't. Tak naprawdę chcesz być w tym miejscu, gdzie się kumuluje Bitcoina w największych ilościach. Matter that price is up 1,000 or 2,000 off the lows, and it doesn't matter if you buy right now if it drops another 1,000 or 2. I dlatego on tutaj mówi, że to nie ma znaczenia, czy kupujesz za 3,5, 4,5, no, czy nawet około $3,000 za jednego Bitcoina, bo zobaczcie, co się dzieje później. You're in the accumulation phase. At some point, what we're going to see, and I'm going to draw this backwards some point, if we expect the next 4-year cycle low to go 150 weeks across, okay, again, no absolutes here, we're using just guides, but if we take that and then we draw backwards a date, and we want to go, let's just say 9 months back, okay, so we want to go 36 weeks. This here No i teraz zarysowuję 36 tygodni z powrotem. is the point where it exceeds the prior highs. Gdzie Bitcoin wystrzeli powyżej $20,000, czyli wyprzedzi ostatnie all-time high. So I'm going to draw from the $20,000 level to here. This is the point where, and again, this is all guides, I can't stress that enough, where Bitcoin probably exceeds the $20,000 level and begins to go parabolic. And then from there does a 10x, 15x, whatever the number is. No. I to jest właśnie ten czas, gdzie Bitcoin idzie parabolicznie i możemy się spodziewać 10-krotnego przyrostu, 20-krotnego przyrostu. To są największe wzrosty Bitcoina. Everybody knows. But this is the point 36 weeks from the top, or around 9 months, give or take, that it begins to exceed. Który będzie trwał 36 tygodni, możemy tutaj się dowiedzieć. So then, if we know that, or if we believe that's roughly how it works, I jeżeli wiemy to i co najmniej wierzymy w to, że tak się stanie, we can start to kind of draw this up, right? So first test, back down, another test, another test. czyli zarysowuję tu jak gdzieś mniej więcej, oczywiście powinniśmy się poruszać i będzie oczywiście test all time high, czyli parę razy będziemy testować all time high, czyli bez wykresu. Kto by mi powiedział, że przy 20 000 dajemy shorta za pierwszym razem? Ze stop lossem oczywiście. Kto by mi powiedział bez wykresu, że 6000 też dajemy shorta, bo może się tak samo wydarzyć z małym stop lossem. Bez wykresu nie jesteście w stanie zrobić nic. Jeżeli chodzi o longi, shorty, no chyba że macie wróżbitę Macieja na Twitterze, który przepowiada wszystko, wtedy droga wolna. Wiadomo, nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkiego na wykresach. Takie sytuacje jak Black Swan Event, który mieliśmy 2 dni temu. Ale jeżeli
jesteście na wykresach 51% do przodu w swoich trade'ach, tylko dzięki wykresowi. Ja bym chciał mieć taką statystykę. Tyle. And then go. Okay? That here, and again, this is not very neat, but it's not supposed to be. You can look at the prior move here and the one before that. You get these 60-day cycles of rally up above the Bollinger Bands, back down, up above the Bollinger Bands and back down. Czyli on mówi o tych cyklach właśnie. 60 dni cyklów, idziemy ciutko wyżej i korekcja. Wyżej i korekcja. For example, it's going to be something similar to that. Probably get a nice Korekta, nie korekcja. Dobra. Droczyłem się z wami. shakeout, a couple of shakeouts along the way as well. So we see most of 2019 below and accumulating in under the $6,000 range. At some point, let's just say in October, we get one spike maybe above. Okay, gets everybody excited, come back down. It's not until maybe towards December that we start to really put price above the 6,000 and then behind us. Okay. I widzimy, że on tutaj rozrysowuje, jakby mieliśmy się zachować, kiedy przebijemy te 6000 jeszcze raz tutaj, że pierwszy raz koło października może byśmy wystrzelili ciutkę wyżej, powrócilibyśmy poniżej tej linii, ale do końca roku powinniśmy już maksymalnie atakować $6,000. Maybe a few retests lower, and then early 2020, so let's just say a year from here, we begin to get full awareness now. Now we have price over 7,000, getting up towards 8,000. I na początku przyszłego roku powinniśmy się spodziewać ceny $7,000, $8,000, już ponad tą granicą $6,000. It's now more than doubled, if not tripled, getting closer to tripled off the December lows. People are starting to come back in that were probably invested at some point in the last cycle. I prawdopodobnie ludzie zaczną już wtedy wchodzić w tym momencie, ci ludzie, którzy potracili delikatnie, albo którzy wchodzili też na samym początku tej parabolicznej strefy. Now this is more of an awareness phase, much more institutional money starting to come in. I jeszcze więcej instytucji wchodzi. Dlatego ja mówię wam często, że instytucje, co niektórzy z was piszą, że nie zgadzają się z tym, bo instytucje już są. Tak, są, ale nie wszystkie. I niektóre dopiero sobie pozwolą na to, jeżeli będą mieli potwierdzenie odwrócenia trendu. Tak jak Tyler Jenks. On woli wejść przy 6,5 i mieć potwierdzenie, ale można oczywiście się nie zgodzić. Może ktoś powiedzieć, że Tyler Jenks ściemnia. I to jest wasza opinia. Ale tu się powtarza to, co ja powiedziałem, tak samo, że dopiero instytucje takie grube zaczynają się rozglądać w tym przedziale. Nie mówię, że wszystkie, ok? Zobaczmy, co powie dalej. Okay, probably an ETF is approved by this point, maybe a year out or so. So we're starting to get a lot of interest now building in this. Prawdopodobnie ETF dopiero będzie zaakceptowany wtedy. But still, retail does not believe now. Retail won't believe until we break 20,000, and CNBC comes on and talks about, all-time highs. No i wtedy retail wchodzi, czyli te wszystkie osoby, które usłyszały w metrze na portalu onet.pl czy innych portalach, co się dzieje? All that type of thing. It's all repeatable. Every cycle is the same. Okay. I całe cykle są bardzo podobne. Masz do znudzenia, można powiedzieć. No nie wiem, nie jest to takie nudne. Mnie przynajmniej to ekscytuje. Nie wiem, jak wy się macie. Dajcie znać w komentarzach, czy dajecie radę. But this then becomes a situation in 2020 where we start to fill the gap between that $7,000 range and the $20,000 all-time high of 2017. And that comes and completes all of 2020 and then into some of 2021, where 2021 is the third year, and third year is typically the biggest year. Czyli o czym tutaj dalej mówię, że prawdopodobnie kolejny rok, czyli 2020, będziemy dochodzić do all-time high, czyli do kolejnej granicy poprzedniej najwyższej ceny Bitcoina i będziemy znowu testować, znowu się odbijać, czyli bardzo podobnie, zachowanie jest podobne, tak samo mówię. Wracamy, odbijamy, wracamy i dopiero w trzecim roku tego 150-tygodniowego cyklu wzrostowego, czyli 4 lata mamy, ale mamy 3 lata wzrostowe, 70% praktycznie są wzrostowe, dopiero 30% około mamy spadkowych, no to czyli ten trzeci rok będzie paraboliczny. In a bull market, at least a secular bull market, and that's when the gains begin to get ridiculous.
I wtedy dopiero to się dzieją, no magia się dzieje, można powiedzieć tutaj już, gdzie nagle wrzucacie 20 000, a za chwilę Bitcoin jest 40 000, 2 tygodnie później, albo dopiero wtedy można zobaczyć, co to się wydarzy. So then what happens from that point is really anybody's guess. My guess is that we have yet another similar move, if not a bigger move, in terms of percentage-wise than the last two. I believe that the 2021 bull market top is going to be a massive blow-off top like you've never seen before. Co ja myślę, czyli co myśli ten analityk techniczny, mówi o tym, że prawdopodobnie to będzie największy do tej pory ruch w trzecim roku, że to będą masakryczne wzrosty, jego zdaniem, największe, jakie do tej pory były. And I also believe, and it's not for this video, that that's going to mark the top of what is a 16-year cycle. We see 16, 17-year cycles in the equity markets and gold and many other markets, and I believe that I to będzie potwierdzenie tego 16-letniego marketu, tak jak mamy 16-letni market na giełdzie, w przypadku złota, innych aktywów. this will mark right here the top of a 16-year cycle. So 4 of these 4-year cycles. This Czyli 4 lata tych 4 cyklów daje nam 16 lat. sorry about that. This is the third, then there'll be another fourth. The fourth one, I believe, will be a massive 4-year bear market. But that's for Ale co tutaj mówi dalej, potem będzie kolejny, 4 jeszcze, czy 5, kolejny wzrost i tu już będziemy raczej 4 lata w samym bear market, czyli nie 52 tygodnie, 58 tygodni, tylko prawdopodobnie 4 lata samego spadku już. later time. That's for 2000 and sort of Ale tym się nie przejmujmy teraz. To na kiedy indziej. 21 to worry about. But I believe there'll be a 4-year bear market going into the sort of mid 2020s decade. But that's to come. Right here is where we get this massive blow off top, and from here, 10x from the 20,000 top, and we've done 10x before from the I prawdopodobnie to będzie 10 razy niż ostatnie all time high. breakout point. 10x to me is not much. 10 to nie jest za dużo dla mnie, to jest taka okej cena. Okay, and 10x in Bitcoin is $200,000, and $200,000 is only, and this is rough numbers, I believe around about 3.5 or 4 trillion dollars. No i byśmy byli około 250 tysięcy dolarów, to jest około 3 bilionów dolarów na polskie, czyli 3 biliony dolarów dopiero. Wtedy by miał market cap Bitcoina. In market cap, which obviously is a phenomenal amount, right? But now we're talking sort of 13 years, 14 years into adoption. Ale pamiętajcie, że to jest duża suma, tak? No, 3 tryliony po angielsku, po polsku 3 biliony, to jest bardzo duża kwota. Ale on mówi, że to już jest 16 lat adopcji, można powiedzieć, więc a Bitcoin, wiecie, no jak błyskawica dosłownie, miażdży inną technologię. Kiedyś robiłem wam audycję o technologii, jak szybko w technologicznych sprawach no, te cykle się wydarzają, o wiele szybciej niż jest to na przykład, nie wiem, w samochodach, w pociągach. Technologia idzie bardzo szybko. And we're talking a much different game right here, possibly and hopefully a massive lightning technology adoption. So we're talking about a different environment. We're talking about ETFs, we're talking about... I wtedy tutaj właśnie pojawią się ETF, Lightning adopcja jeszcze większa i jeszcze większe tutaj technologiczne, można powiedzieć, nowe funkcje Bitcoina. Institution, we're talking about 401ks involved. A worldwide phenomenon at this point. So we're looking here, and I'm looking at least at the blow-off top phase, okay? And then I believe 200 is the target. I would probably be out of a lot of my positions by that point. I wydaje mi się, że 200 tysięcy dolarów to będzie taki mój target, w którym już zanim to nastąpi, już będę w większości swoich pozycji wychodził. But this could overshoot, you know, and that's obviously too much. But this could overshoot, I think, possibly even as high as the $300,000.
ale może to wyskoczyć jeszcze więcej, może nawet kosztować ponad $300 za jednego, $300,000 za jednego bitcoina. level is possible and not out of question for what we're seeing right here. Then we can look at, of course, just like we have. No i potem Bitcoin Feniks zamyka szopkę na 3 lata, także idziemy na wakacje wszyscy wspólnie. Jeszcze musimy zobaczyć kiedy i gdzie. Oczywiście żartuję, ale no, potem mamy kolejny cykl, więc już będziemy o tyle mieli to lepsze doświadczenie, że wiemy, co się wydarzy. Now I move back down. Now, where does that move take us? Below. If we look at prior bear markets, around about 85% of the move is retraced. No i zobaczmy, gdzie będziemy mogli kupić bitcoina. Jeżeli nie kupimy w tym cyklu, do jakiej ceny spadnie z tej najwyższej. Zobaczcie, jakie macie tutaj soczyste wiadomości. Na wszystkie chyba odpowiedzieliśmy tą audycją praktycznie, bo każdy się zastanawia. A ciekawe, ile w przyszłym, ile będzie kosztował. A ciekawe, a tu macie wszystko czarno na białym. Okay, but we always stay above the top from the prior 4-year cycle. So not that it's important right now, but this move, if it got to 250,000, an 85% retracement brings Bitcoin back to around about 36,000. Około 36 tysięcy, 85% od 250 tysięcy, około 36 tysięcy za jednego bitcoina. So around about 36,000 in October of 2022 would be your 4-year Około października. cycle low. It's probably actually I think November, but in this time frame is the next 4-year cycle low due at around about the 35, let's just say, to $50,000 range. Czyli najniższa cena może być od 35 tysięcy do 50 tysięcy i będzie ona około października 2022. So, what's going to be important is that we are invested, that we have our eye on the prize, that we are accumulating, we are taking profit at some points, some minor profit, but then that we are fully invested and also understanding of the next 4-year cycle, and that we, more importantly, during this last phase here, are scaling out. Co jest najważniejsze w tym momencie, że już jesteśmy zainwestowani. Ale ja tutaj jeszcze dodam to, że nie zainwestowani pod względem karty kredytowej, że już na koniec roku musimy oddać profity, więc sprzedajemy bitcoina. Nie. Tu chodzi o takie długoterminowe inwestowanie, że on też tutaj mówi, że jesteśmy zainwestowani aż do tego końca cyklu, czyli że nie odpuścimy, jeżeli chodzi o cenę bitcoina i jeżeli wierzymy w hodlowanie, to znowu na tapecie, na pulpicie czy kubki będziecie mieć w pracy z napisem hodl przez ten właśnie okres. Potem znowu znienawidzimy tą nazwę. Chwilę później. Cykl hodlowania też występuje widocznie. And not scaling in or not buying in. And we're certainly taking a huge amount of the profits up toward the top and only have a small amount. You want to always have some Bitcoin, of course, for the long term and forever. But we want to be out for most of this because we don't want to ride, like many of you did, we don't want to ride another 4-year cycle. I wtedy, gdy osiągniemy tą najwyższą cenę 200, 250, 300 tysięcy dolarów, już chcemy być bez naszych pozycji. Już oddajemy tą piłkę tym, którzy weszli gdzieś tutaj na samym końcu, można powiedzieć. No niestety, tak ten market działa i nie chcemy być tymi osobami, które tutaj się spóźniły albo przetrzymały bitcoina, czyli macie szansę jeszcze. Low, down 85%. You don't want to be holding Bitcoin from this level today at 4,000 to 200,000 and back to 30,000. Czyli nie chcesz trzymać bitcoinów od tej ceny teraz do 250 tysięcy i zastanawiać się jeszcze, a może to jeszcze urośnie. Nie. Nie zastanawiamy się, czy to urośnie, czy nie, bo to będziecie tak jak właśnie ten dziadzio stary. Może jeszcze pohodluje, ale oczywiście do wszystkich dziadków nie mam problemu. Piękny wiek emerytalny chciałbym kiedyś dożyć oczywiście, więc wszyscy, mam nadzieję, że właśnie emeryci też wiedzą o tym wykresie i inwestują.
No ale nie chcecie być tą osobą, która zainwestuje tu, na samym dole, pójdzie bardzo wysoko i jeszcze przytrzyma do tego momentu. No chyba, że ktoś lubi mieć tego jednego bitcoina w portfelu i powiedzieć: jestem kaskaderem z wyboru. Okay, that's going to be the goal for us over the next 4 years or the next 3.5 years, is to take advantage of this opportunity. Now, does it have to work out this way? It doesn't, right? We could be looking at a double top with 20,000 and then the next 4-year cycle low coming back down to 3. Czy tak może się zdarzyć? Czy musi się tak zdarzyć? Nie. Możemy 2 razy testować $20,000 i wejść w kolejny cykl. That's a possibility. I don't want you to think that the cycle has to play out in this way. Nie chcę, żebyście myśleli, że każdy cykl musi dosłownie tak się zachować. I'm only telling you how I believe it's going to play out based on a longer time frame, 16-year asset cycle. Mówię Ci tylko to, jak ja, albo jak mi się wydaje, że się zachowa, bazując tutaj na 16-letnim cyklu. And the fact that I believe we're still firmly in a secular bull market for Bitcoin. And under that scenario, this is what I believe is the most likely outcome. No i że nadal jesteśmy tutaj w tym markecie już nie tej pełnej adopcji, czyli tej linii poziomej, tylko nadal jeszcze spekulacyjnej. Można powiedzieć, że jeszcze mamy te cykle, dopóki nie dojdziemy do tej pełnej adopcji i się zatrzymamy na tej suficie ceny i będą tylko malutkie wyskoki i za dużo nic tutaj nie będzie. Come to play out. And that's why we still have to be aware of the alternative possibilities. We have to be aware that we could indeed be looking at sort of 8 years of sideways chop, right? Where it gets to 20,000, it kind of does something like this. It's possible. Możemy również mieć taką tutaj zasadę, że tutaj się nic nie wydarzy i będziemy mieć jeszcze inaczej to zagrane. And then the next 8 years, you get the point, right? It's more of a sideways chop. That is a possibility, which is why I keep saying when you invest today, you're getting in near the bottom of a 4-year cycle, and that you're investing with money that you can afford. Not necessarily to lose. Nobody can afford to lose anything, and nobody wants to lose anything, but you're not betting everything on this, right? No i o co mu tutaj chodzi, że jest to po prostu, nawet jeżeli zagramy ruchem bocznym, to i tak zainwestowanie na najniższej cenie, jeżeli chodzi o Bitcoina. I wtedy, jeżeli pójdziemy ciutkę wyżej nawet i wrócimy, to tak czy tak jesteś wyżej. I zawsze pamiętaj o pieniądzach, inwestujesz pieniądze, które stracisz. Ale on mówi, tak naprawdę nikt nie chce stracić pieniędzy, nie o to tutaj chodzi, żeby stracić pieniądze, tylko że wtedy wiesz, jesteś świadom, że możesz nawet, jeżeli dojdziemy do tych 6,000 czy 20,000 dolarów, mieć zwrot z tej inwestycji, a nie, że inwestujemy tutaj gdzieś na praktycznie na samej górze. Right? You're not going to cause catastrophic harm to you and your family by putting in way too much at this point, because there's no point, there's no need. If we're going for a 30x move from this point or 100x move from this point, you don't need to be more than, let's just say, 10% of your of your wealth allocated to this. And Dokładnie. Perspektywa tutaj jest taka, że nawet jeżeli myślimy, że tutaj pójdziemy o 10x albo 1000x, no 1000 może nie, ale 100 razy, 100-krotność tej ceny, to przecież nie musisz całego swojego dobytku zostawiać. Wystarczy, że 10-20% zostawisz z tego, czego możesz stracić. Ja nie mówię, że zapożyczonych pieniędzy. Z tego, czego możesz stracić i wiesz, że możesz przytrzymać przez kolejne 2-3 lata. That's even high. You just don't need to. I nawet 10% to jest za dużo. Nie musisz nawet tyle. Okay, because we're looking at such massive gains. Bo przecież będziemy mieć, jeżeli to wszystko oczywiście tu się tak zagra, bardzo mocne wzrosty i zarobki. That if you're putting in too much capital at this point, if you're looking at the potential here and thinking about owning private islands and a suite of fast cars, what's going to happen is you're not going to be able to ride the big capitulations or the big shakeouts that the market's going to give, and there will be shakeouts, and I'm talking about
20 and 30% corrections. Jeżeli po prostu zainwestujesz za dużo, wejdzie tutaj psychologia, można powiedzieć, człowieka i jeżeli będzie chciał te pieniądze mieć na przyszłe pokolenia, na kupienie wyspy, na wylot w kosmos, no to wtedy zupełnie inaczej się inwestuje takimi pieniędzmi, bo możesz czasami przy 30% spadku w przyszłości, a będą takie spadki, nagle się zastanowić i drapać po głowie, może już wyjdę, bo to może już jest strata. Większa ilość gotówki, większe ryzyko i wtedy inaczej ten człowiek też myśli. On właśnie o tym tutaj mówi. In Bitcoin over this period at some point, if not one, at least one, but if not one, at least maybe 2 or 3. And if you're taking in the mindset that I'm going to put everything in right here, then you're not going to be able to hold those gains. You're going to basically give it back, you're going to sell out at some point. I po prostu jeżeli zainwestujesz za dużo, no to jeżeli będą takie spadki 30% nawet, że jeśli na plusie, to będziesz już zagryzał zęby i ojej, zaraz nie, wypłacam, już koniec, już denerwuje mnie to. No, takie podejście też nie jest za ciekawe. And then you're going to be in an undesirable position that you're not going to have. You're not going to be focused on the plan and the 4-year cycle, and you won't have the full position that you need. Okay, so that is my summary. That is my update since the last 4-year cycle video. This is overall, to me, very encouraging. This is great news. Okej, no czyli mamy zaliczone wszystko. Potem już się to tutaj pożegna, więc mamy zaliczone całą audycję. Godzina 6 minut, zrobiłem jednak całą dla Was, bo prosiliście, a czwartek mam czas, żeby zrobić. Za to nie będę miał czasu na wiele więcej audycji. No co ja zrobię? Trzeba jeszcze się zdrzemnąć na godzinkę, 2, także ja idę w kimę, puszczam to dla Was, a Wy oglądajcie i dajcie znać, czy takie audycje Wam cokolwiek pomagają. Życzę Wam wspaniałego dnia i pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.